Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytania miesięczne na styczeń. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Na moim kanale są już czytania noworoczne, ogólne oraz na miłość, też czytania na zimę, tutaj je gdzieś na pewno na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem również znajdziecie do nich linki, więc koniecznie sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Wodniki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na styczeń. Tutaj macie 8 monet. Karta związana z ambicją, z pracą, z nauką i myślę, że przede wszystkim ten miesiąc jest dookoła tych tematów skupiony. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A tutaj jest z kolei paź kielichów i paź kielichów to nie jest tylko i wyłącznie osoba, która sprawia, że na Waszych buziach pojawia się uśmiech i gdzieś powiedzmy nie żyjecie tylko obowiązkami dzięki tej osobie, ale też jest to karta związana z zaskoczeniem i z pewnego rodzaju propozycją, być może właśnie zawodową. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi karta sądu ostatecznego i to jest ciekawe, bo wychodzi na to, że jeszcze jakiegoś awansu nie będzie. Na razie jeszcze trzeba nad tym trochę popracować i jeszcze się starać, ale spokojnie, bo nie chcę się zakręcić, a najpierw wypadałoby wyciągnąć resztę kart. Jak Wy się przedstawiacie? No pięknie, Wy przedstawiacie się jako paź buław, który w tej talii jest przepiękny, myślę, że najpiękniejszy, jakiego widziałem ze wszystkich paziów buław. I on jest tutaj na szczęście pełen takiego zadowolenia, radości, optymizmu i wie, że praca, którą wykonuje, i nieważne, czy to jest praca zawodowa, czy powiedzmy staracie się, powiedzmy remontując mieszkanie, ale wie, że praca, którą wykonuje, jest po coś, jest taka celowa i odnajduje w tym spełnienie. Rada dla Was. W Radzie jest Królowa Mieczy. Tutaj wypadałoby żyć dobrze z jakąś kobitką, która jest wysoko postawiona. Być może jeśli rzeczywiście chodzi o pracę, o jakąś przełożoną, ale też przede wszystkim ona mówi o trygonie powietrza, czyli bliźnięta waga wodnik. Czyli o co chodzi? Być sobą. I to na pewno bardzo banalnie brzmi, ale ciekawy jestem, co to dla Was znaczy. Czego nie robić, czego raczej unikać. Unikać karty kochanków z kolei, czyli być może nie zgadzać się na pierwszą, lepszą propozycję, a z przełożenia piątka kielichów. I to ciekawe, dlatego że pojawiły się tutaj przede wszystkim, słuchajcie, wielkie arkana, bo macie tutaj kochanków oraz kartę sądu ostatecznego, a reszta to jest całkowity miks. Natomiast też macie dwóch paziów, kielichów oraz buław. I ja widzę tutaj w tym czytaniu dużo takiego dziecięcego zapału, takiej dziecięcej ciekawości, chęci do odkrywania, do rozwijania się i bardzo dobrze. Zacznijmy od tego, że z przełożenia jest piątka kielichów i to mnie zaniepokoiło, bo ta karta mówi o takim płaczu nad rozlanym mlekiem albo o niewykorzystanych szansach. I tu jest powiedziane, że należy sobie odpuścić
coś, co Wam ostatnio nie wychodziło i skupić się na czymś zupełnie innym. I powiedzmy, jeśli na przykład ktoś szukał pracy, słuchajcie, tutaj mi się cesarz pod spodem pokazał, którego jeszcze nie widziałem w tej talii, więc muszę Wam go pokazać, bo jest fantastyczny. Ale co ja tam mówiłem, że trzeba sobie odpuścić jakiś pomysł, żeby skupić się na czymś zupełnie innym. Czyli jeśli ktoś szuka pracy i nie może znaleźć, to może wypadałoby się raczej skupić na obecnej pracy i na przeniesieniu do innego działu, albo na dążeniu do awansu, aniżeli do zmiany firmy. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Tutaj zobaczcie w ogólnej energii 8 monet. Karta pracy, nauki, rozwoju i ambicji. I przede wszystkim myślę, że właśnie nad tym się skupiacie. Nad realizowaniem swoich celów i pragnień. I część z Was może momentami wchodzić w taki schemat, że żyje tylko i wyłącznie pracą. Być może też, czy tam obowiązkami. Być może też, żeby właśnie zakryć jakiś żal spowodowany nie wiem, może z samotnością albo z tym, że ostatnio coś Wam nie wyszło, ale ważne jest to, aby być w komunikacji ze swoimi emocjami i ze sobą i nie przykrywać jakiegoś smutku, tylko właśnie go odkryć i nad nim popracować. Chociaż nie mówię, że smutek u wszystkich będzie. Tym bardziej, że przychodzi do Was paź kielichów i to jest przede wszystkim taka młoda osoba, nawet nie tylko może wiekiem, ale w ogóle swoim usposobieniem. I jest to ktoś, kto daje Wam bardzo dużo uśmiechu i pogody ducha. I to może być Wasze dziecko, partner, czy ktoś nowo poznany, bo nie ukrywam, że dla singli jest tutaj zaskakująco ciekawa szansa na zawarcie nowych znajomości. Być może to ma jakiś związek z pracą, na przykład znajomi z pracy czy z uczelni zaproponują wspólne wyjście po pracy na drinka czy na bilard, a gdzieś tam właśnie będzie ktoś nowy czekał. Na tej zasadzie. I tutaj karty sugerują, żeby brać udział w spotkaniach towarzyskich. Tutaj też jest powiedziane, że może być taka propozycja, żeby Was ugłaskać. Na przykład nie dostaniesz jeszcze awansu, ale mogę Ci zaproponować to i tamto. Na razie tego nie brać. Momento. Wybaczcie, ta słomka dzwoni. Nie mam na to wpływu. Do przeszłości odchodzi karta sądu ostatecznego i to dobrze, bo wychodzi na to, że nie oceniacie zbyt szybko pewnej sytuacji i nie zgadzacie się na coś, co mogłoby w przeszłości okazać się zupełnie Was niezadowalające. Wybaczcie. Czyli nie bierzecie tej byle jakiej pozycji, tylko po to, żeby zmienić na przykład. Nie. Tutaj sąd ostateczny też sugeruje, że właśnie jeszcze awansu w tym miesiącu ma nie być, czy rozwoju pewnych spraw, jeszcze trzeba nad nimi popracować. Nie wiem, czy Wam to coś mówi. Mam nadzieję. Piszcie w komentarzach. Mam też nadzieję, że nie zamotałem tego wszystkiego jakoś za bardzo. Zobaczcie, Wy pokazujecie się jako paź buław i paź buław to też jest karta związana z komunikacją. Więc Wy umiecie i chcecie rozmawiać o pieniądzach, o obowiązkach, o wymiarze godzin, czy w ogóle o Waszej pracy. Umiecie rozmawiać i chcecie rozmawiać na tematy, które są dla Was istotne. Czyli, powiedzmy, staram się od dłuższego czasu i końca nie widać. Gdzie są moje pieniądze? Gdzie jest mój bonus? Gdzie jest mój awans? Oczywiście w sposób dyplomatyczny, tak bym radził. Karty też tak radzą, bo jest królowa mieczy w radzie. Ale też zobaczcie, paź buław jest raczej zadowolony. On jest pełen takiej dziecięcej radości i pogody ducha i komuś wychodzą randki w tym miesiącu. Niewątpliwie. A jeśli już jesteście w związkach, to też mi się wydaje, że tutaj macie dużo miłych chwil razem i powiedzmy sprawy zawodowe Was nie przytłaczają między innymi właśnie dlatego. W Radzie jest królowa mieczy. Rozmawiać dyplomatycznie, z przygotowaniem, z osobami, które są wyżej od Was postawione, które są wyżej w hierarchii, w pracy, z przełożonymi.
zwłaszcza jeśli to mają być kobiety. Żyć dobrze z kobietami w pracy. Tak jest tutaj dosłownie powiedziane. Ale też, no oczywiście Królowa Mieczy sugeruje w ten sposób. Nie kierować się emocjami, tylko raczej zdrowym rozsądkiem. I zanim przyjmiecie jakąś propozycję, na przykład zawodową, czy taką związaną z inwestycją pieniędzy, no to trzeba się troszeczkę zastanowić, bo tu jest powiedziane, że być może będzie gdzieś rozstanie, nie u Was, i to może zadecydować o Waszym komforcie życia, czyli szef z szefową się rozstaną w pracy i przez to, powiedzmy, są nowe porządki, na przykład w pracy. I no tu jest powiedziane, żeby też nie pozwolić, żeby na przykład ich rozstanie czy ich sytuacja wpływała na Wasze samopoczucie w życiu zawodowym. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Czego nie robić, czego unikać? Karta kochanków. I tu właśnie jest powiedziane, żeby nie brać byle czego i nie uznawać półśrodków. Czyli, tak jak powiedziałem wcześniej, nie będzie awansu na razie, ale mogę Ci zaproponować, powiedzmy, przejście do innego działu. Tutaj należałoby się nie zgodzić. Jeśli chodzi o tę kartę kochanków, to też jest powiedziane, żeby nie zapraszać do swojego życia kogoś z przeszłości lub nie pozwalać, żeby czyjeś rozstanie lub problemy związkowe, żeby wpływały na Wasze samopoczucie. Dosłownie jest tak powiedziane. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca i wejścia w nowy rok. A propos czytań rocznych, są już one na moim kanale, tutaj je gdzieś podlinkuję, ale w opisie pod filmem również je znajdziecie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.